Ten film jest kontynuacją analizy Góry Lodowej z serii gier Devil May Cry. Jeżeli nie widziałeś pierwszej części tego filmu, zachęcam do kliknięcia w odnośnik, znajdujący się teraz w rogu ekranu. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do dalszej analizy. Sanctus miał oryginalnie nazywać się Benedykt. We wczesnej fazie produkcji DMC4 antagonista tej odsłony miał nazywać się Benedykt. W późniejszej fazie produkcji postanowiono jednak, że imię zostanie zmienione na Sanctus, ponieważ Capcom najprawdopodobniej chciał uniknąć kontrowersji związanej z tym imieniem. W tamtych czasach bowiem papieżem był Benedykt XVI, a sam Sanctus przypominał swoim wyglądem papieża. Wiadomo, co się stało z nim na początku gry. I jakie później miał plany. Capcom ewidentnie nie chciał, by ich gra była uznawana za jakiś rodzaj propagandy. Imię Sanctus z łacińskiego oznacza święty i wywodzi się z aklamacji w części drugiej liturgii łacińskiej mszy wiernych, wykonywanej po prefacji. Hosanna na wysokości. Arkham miał nazywać się Heine. Ruben Langdon, czyli voice actor dla Dante, na jednym z konwentów powiedział, że Arkham miał nazywać się Heine. Jednakże namówił on Capcom, że to imię nie będzie działać w języku angielskim, dlatego też Arkham nazywa się Arkham, a nie Heine. DMC Devil May Cry 2 było planowane. Na jednym z wywiadów dla ReZero Network w 2019 roku Hideaki Itsuno powiedział, że w pełni planowali sequel dla DMC Devil May Cry. Jednak z różnych przyczyn sequel ten nigdy nie powstał. Dante ma 190 cm wzrostu. Wpis ten mówi, że Dante ma 190 cm wzrostu. Jednakże jego kanoniczna wysokość w piątej części gry to 193 cm wzrostu. Jest on tylko 3 cm wyższy od Nero, który ma 190 cm wzrostu. W poprzednich częściach gier Dante miał wspomniane w wpisie 190 cm wzrostu, co potwierdza też concept art dla anime, gdzie jest to napisane. Anime jest kanoniczne. Gilver jest kanoniczny. Co do tego wpisu nie jestem pewny. Gilver to alter ego Vergila, pojawiające się w książkach Devil May Cry. Nigdzie nie mogłem znaleźć rzetelnych informacji mówiących, czy Gilver jest kanoniczny, czy też nie. Niektórzy twierdzą, że tak, inni, że nie. W głównej mierze nie do końca wiadomo, czy w ogóle powieści Devil May Cry z tego okresu są kanoniczne. W DMC 5 sporo jest nawiązań do tych książek, ale nigdy nie było wprost powiedziane, czy Gilver rzeczywiście jest postacią kanoniczną, czy nie. Design Dante w teaserze DMC 4. Wpis odnosi się do wczesnego teasera dla Devil May Cry 4, gdzie Dante miał zupełnie inny wygląd niż w oficjalnej wersji gry. Devil Bringer był pomarańczowy. Devil Bringer miał kiedyś pomarańczowy kolor z ognistym efektem wydobywającym się z niego po użyciu. Ten koncept był utrzymywany w grze przez dość długi czas, ale ostatecznie został zmieniony. Jednakże gdy Devil May Cry 4 otrzymało trial wersję w 2008 roku, pomarańczowy Devil Bringer widnieje na jednym z ekranów wyświetlanym podczas samouczka. Wycięci przeciwnicy z Devil May Cry 1. Gdy DMC1 było tworzone jeszcze jako kolejna odsłona Resident Evil, wiele konceptów dla wrogów została stworzona w oparciu o uniwersum Residenta. Później niektórzy z tych przeciwników zostali usunięci, a niektórzy trafili do finalnej wersji gry. Tutaj znajduje się krótka lista pokazująca wyciętych przeciwników. Luce i Ombra. Z włoskiego światło i cień. To nazwy pistoletów specjalnie stworzonych przez legendarnego, mrocznego rycerza Spardę i przez niego używane. Pistolety te w głównej mierze wzorowane były na modelu Colt M1911 i podobne są do Ebony i Ivory, lecz posiadają mniejszą liczbę ulepszeń. Obecnie pistolety są w posiadaniu Trish.
Beowulf oryginalnie miał nazywać się Zodiac. W plikach gry dla Devil May Cry 3 Trial Version Beowulf nazywany był Zodiac. Nie wiadomo jest, czy to była nazwa dla demona, który miał dawać nam Beowulfa, czy też nazwa samej broni. W finalnej wersji Zodiac jest jednym z ciosów, które Dante może wykorzystać przy użyciu Beowulfa i stylu Swordmaster. Wycięty miecz ognia. Trial Version DMC1 Dante posiadał miecz Force Edge. Wyglądał jak Alastor. Miał mieć dwa tryby żywiołów zmieniane przez menu o nazwie Force Edge, które w finalnej wersji gry zostało zastąpione przez menu Devil Arms, gdzie wybierane są broni. Tryb Air dawał elementy błyskawicy, podczas gdy tryb Terra oparty był na ogniu i nie został poprawnie zaimplementowany i nie było można go użyć grając w grę normalnie. Cavalier miał nazywać się Emperor i być bronią dla Nero. W 2018 roku na Tokyo Game Show podczas panelu Devil May Cry 5 pokazane zostały koncept arty dla Cavalier. Był on podpisany jako Emperor i pokazywany jako broń dla Nero. W finalnej wersji gry Cavalier jest bronią dla Dante. DMC4 Refrain. Devil May Cry 4 Refrain to port Devil May Cry 4 na iPhony. Został wydany 3 lutego 2011 roku w Stanach Zjednoczonych. W momencie premiery Nero był jedyną grywalną postacią, ale po aktualizacji Dante został dodany jako druga grywalna postać. Chociaż fabuła w większości jest w dużej mierze podobna do wersji konsolowej, Capcom lekko poprawił historię i dodał kilka drobnych różnic do ogólnej fabuły, z których jedna jest taka, że historie Nero i Dante zostały podzielone na dwie osobne narracje, a nie jedną ciągłą, jak to jest w oryginalnej grze. DMC2 oryginalnie miało innego protagonistę. Z tą informacją podchodziłbym do niej ze szczyptą soli, jak to się mówi, bo ludzie piszą, że jest ona nieprawdziwa, że to są tylko plotki, ale jednak często się to powtarza. Przeczytam wam teraz cytat z Reddita bodajże, albo z innego forum o Devil May Cry, jednego z użytkowników. Czytałem gdzieś wcześniej, że gra nie miała być grą DMC, ale raczej grą taką jak Tomb Raider, z Lucią w roli głównej. To dlatego mechanika strzelania była tak ważna, a walka wręcz mało rozbudowana. To także powód, dla którego Dante nie ma osobowości, a jego animacje generalnie nie są tak bogate jak animacje Lucy. Jest to również powód, dla którego wiele bossów jest poza zasięgiem ataków wręcz, ponieważ nie były one zamierzone jako sposób na ich pokonanie. Ale jak już mówiłem, niektórzy mówią, że to jest fałszywa plotka, a inni twierdzą, że jest to prawda. Podobno DMC2 miało być grą akcji typu Tomb Raider, ale Capcom doczepiło do niej Dante, żeby gra lepiej się sprzedawała. Film Devil May Cry. 28 lutego 2011 roku Screen Games, studio, które zekranizowało Resident Evil, zakupiło prawa do filmu fabularnego z serii Devil May Cry. Kyle Ward został zatrudniony do napisania scenariusza do filmu na podstawie DMC Devil May Cry, który byłby historią pochodzenia Dante. Nie pojawiły się żadne wiadomości o statusie projektu do tej pory. Jeszcze na polskim Filmwebie znalazłem opis filmu Devil May Cry. Bohater Dante, pół człowiek, pół demon, wraz ze swoją towarzyszką Lucją zwalcza demony w ludzkim świecie. Więc jest to fabuła na podstawie Devil May Cry 2. Więc dobrze, że się nie pokazał ten film. A co do wcześniejszego scenariusza od Screen Games, to studio zrobiło Resident Evil film, więc dzięki Bogu nie pojawił się film Devil May Cry od tego studia, bo wiemy, jak wyglądał film Resident Evil. DMC, Bayonetta i Shin Megami Tensei dzielą to samo uniwersum. Mógłbym godzinami opowiadać o tym wpisie, czytając różne teorie z internetu, ale wolę tego nie robić, więc po prostu powiem tyle, że te gry łączą się ze sobą w pewnym sensie. Na przykład niektóre postaci pojawiają się w wszystkich odsłonach,
albo Dante był jako jeden z bossów do pokonania w Shin Megami Tensei w Nocturnie chyba. Więc po prostu zostawmy to tak jak jest. Shin Megami Tensei, DMC i Bayonetta mają podobno to samo uniwersum. Perfect Devil Trigger. Itsuno chciał wprowadzić ostateczną formę Devil Triggera dla Dante i porównywał ją do Super Saiyanina z Dragon Balla. Zgodnie z informacją przetłumaczoną z artbooka Devil May Cry 4, moc Ultimate Devil Trigger, czy też Perfect Devil Trigger, byłaby większa niż ta Mrocznego Rycerza Sparty. To z kolei miało spowodować, że pokonanie Dante byłoby prawie niemożliwe. Jednak ta forma byłaby obosieczna ze względu na fakt, że Dante mógł w efekcie stracić swoje człowieczeństwo i zdrowie psychiczne, stać się dziką, niekontrolowaną istotą. Nie jest jasne, czy istniałyby jakieś mechaniki w grze z tym związane, czy też po prostu był to taki backstory. Później koncept został porzucony, aż do czasu produkcji nad DMC5, gdzie Ultimate, czy też Perfect Devil Trigger stał się Sin Devil Triggerem. DMC4 wycięte poziomy Dante. Jeżeli DMC4 wyszłoby w swojej zamierzonej formie bez żadnych cięć, Dante najpewniej by otrzymał swoje własne poziomy i swoją własną kampanię, aniżeli dzielił te same poziomy z Nero, tylko przychodząc od tyłu. Podobno miały one skupiać się na piekle, a bossowie, z którymi by walczył, miały bazować na broniach, które otrzymał w finalnej wersji gry. Wycięty saksofon i łyżwiarstwo figurowe w DMC5. A co tu dużo mówić? Z jednym wywiadów twórcy Devil May Cry powiedzieli, że fajnie by było, gdyby Dante mógł używać saksofonu jako broni. Jednakże stwierdzili, że nie byłoby to zbyt cool, bo jakby przecież Dante miał atakować saksofonem. Nutki miały się z niego wydobywać? No i łyżwiarstwo figurowe. Powiedzieli też, że super byłoby mieć Dante, który używa łyżw jako broni, ale to już widzieliśmy w Bajonecie. Nie wiem, co tu dużo więcej powiedzieć. Po prostu to były pomysły, które twórcy mieli w głowie, ale nie przeszły do finalnej wersji produktu. Po prostu fajnie wiedzieć, że Dante mógł używać saksofonu jako broni. Devil May Cry 3D. Devil May Cry 3D to prymitywna gra mobilna 3D oparta na Devil May Cry 3. Gra zawiera ponad 36 misji, ulepszenia broni i umiejętności oraz postacie i wrogów z Devil May Cry 3. Istnieją dwie wersje tej gry, jedna z grafiką 2D i jedna z grafiką 3D dla telefonów Sony Ericsson. W wersji 3D ostatnim bossem jest Cerberus, a nie Vergil. Fabuła opowiada o ratowaniu miasta przez Dante, aniżeli na wspinaczce na szczyt wieży. Inne broni i ulepszenia są dostępne na końcu niektórych tras, a nie poza zabiciu bossów. DMC Wii prototyp. Redfly Studio stworzy gry na konsolę. I podobno powiedziano im, że DMC nigdy nie zadziała na Wii, więc zrobili prototyp, żeby pokazać światu, że jednak zadziała. Krótki gameplay pokazuje, jak gra mogłaby wyglądać. Najprawdopodobniej używała kontrolerów ruchowych do sterowania Dante, ale nic więcej o tym nie wiadomo tak naprawdę. Nigdy nie powstała finalna wersja produktu. Motor był planowaną bronią dla DMC2 i DMC3. Zespół programistów od dawna chciał zaimplementować motocykl jako broń w serii. Przy czym próbowali wdrożyć taką broń już w Devil May Cry 2. W wywiadzie dla Dengeki Online stwierdzono, że Cavalier powstał jako rysunek motocykla wykonany przez członka zespołu programistów, który dyrektor Hideaki Itsuno uznał za cool. Jeden z niezrealizowanych pomysłów dla Devil May Cry 2 obejmował specjalną formę Devil Trigger, którą Dante przybierał, kładąc motocykl na plecach i używając go jako broni. Później podczas rozwoju Devil May Cry 3 zespół chciał uczynić motocykl Lady bronią. Możemy to zobaczyć w cutscenkach, w której Dante używa motocyklu jako broni.
Anulowana gra Sparda. W 2004 roku, kiedy Sony opublikowało listę 100 firm programistycznych, które wspierały platformę PSP, na liście zaplanowanych, a nawet potencjalnych gier na PSP, znalazł się tytuł Devil May Cry. W czerwcu 2006 roku niewiele było dostępnych informacji na temat gry na PSP z serii DMC. Chociaż niektóre źródła podają, że w grze po raz kolejny miał pojawić się Dante jako główny bohater Dance of Sparda, bo taki podtytuł miała nosić gra. Krążyły też plotki, że gracze mieli grać inną postacią. Capcom podobno zasugerował możliwość grania jako Trish. Jednak inne potencjalne postaci również zostały wymienione, w tym brat Dantego Vergil i ich ojciec, legendarny mroczny rycerz Sparda. Wspomniano również, że podtytuł Dance of Sparda nie był oficjalnie ogłoszonym tytułem według IGN, a kilka plotek sugerowało, że tytuł może być przenośną wersją pierwszego Devil May Cry. Gra nigdy nie ujrzała światła dziennego. Oryginalny reżyser DMC2. Tożsamość oryginalnego reżysera dla DMC2 jest tajemnicą. Sequel nie był tworzony przez Hidekiego Kamiję ani przez oryginalny zespół Capcom Production 4, tylko przez inny zespół należący do Capcomu. Ludzie spekulują, że osoba, która reżyserowała DMC2 w tamtych czasach była dość ważną osobą, która bardzo bała się zepsuć swoje CV. No nie oszukujmy się, mimo wszystko ja też nie chciałbym, żeby na moim CV było napisane, że wyreżyserowałem taką grę jak DMC2. Więc zapłaciła Capcomowi, żeby nie podpisywali gry jego nazwiskiem. Fun fact, sam Itsuno dowiedział się o developmencie DMC2 4 miesiące przed datą jego wydania. Gra wtedy nie miała w sobie nic prócz ledwo działającego Stingera. Ten epicki gracz w 4 miesiące zrobił z niczego jako tako grywalną grę, więc kudos dla niego. Madlat. Nieistniejąca gra o Lady. Drużyna deweloperska raz chciała stworzyć grę o Lady, która miała opowiadać o wydarzeniach po DMC3 z jej perspektywy, ale projekt nigdy nie powstał. Streszczenie fabuły DMC Devil May Cry 2. No, trudno było znaleźć cokolwiek na ten temat. Jedyne co mam to komentarz z Reddita. Nie wiem na ile on jest poprawny, nie wiem czy jest prawdziwy, ale jakoś sam nie mogłem znaleźć informacji na ten temat. Ogółem miał powstać sequel, jak już mówiłem wcześniej, DMC Devil May Cry. I nawet była jakiś zarys fabuły, który podobno miał opowiadać o tym, że Dante i Kat pomagają ludziom, a potem wujek Dante pokazuje się i zabiera Dante. Sam nie wiem. No tak przeczytałem, więc uznajmy, że tak miało być. Nigdy się nie dowiemy najprawdopodobniej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten iceberg, tą górę lodową z Devil May Cry. Przyznam, że podczas robienia researchu do tych wszystkich wpisów sam dowiedziałem się ciekawych rzeczy, więc mam nadzieję, że osoby, które też interesują się Devil May Cry i obejrzały ten film, też dowiedziały się paru ciekawych, aczkolwiek niepotrzebnych rzeczy, którymi będą mogli potem zaszpanować na różnych imprezach, flexując się ciekawostkami z Devil May Cry. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w jakimś podobnym materiale, bo strasznie ciekawie się robi, aczkolwiek montowanie ich to jest ból. Pa pa! Let's rock!